10 najpotężniejszych armatohaubic samobieżnych na świecie. Miejsce 10. T-155 Firtina. To turecka wersja koreańskiej samobieżnej haubico-armaty K9 Thunder. Haubica produkowana jest od 2001 roku. Pojazd posiada takie same systemy główne, jak jego koreański pierwowzór. Działo 155 mm, łącznie z jego mechanizmem podwoziem systemem automatycznego ładowania oraz silnikiem produkcji niemieckiej firmy MTU. Od K9 Thunder odróżniają go m.in. kształt wieży, niektóre elementy podwozia, system nawigacji oraz systemy elektroniczne, takie jak radio czy system kierowania ogniem, które powstały w Turcji. W przeciwieństwie do K9, dowódca nie posiada wizjera panoramicznego. Haubico-armata jest gotowa do oddania strzału w ciągu 30 sekund. Tureckie siły zbrojne zamówiły 350 pojazdów, przy czym każdego roku powstają 24 haubice. Miejsce 9. 2S-19 Sta-S. Jest to radziecka, a następnie rosyjska, samobieżna haubico-armata kalibru 152 mm, opracowana jako następca działa samobieżnego 2S5 Hyacynt. Została skonstruowana w biurze konstruktorskim w Jekaterynburgu. Główne uzbrojenie haubico-armaty lufa długości 40 kalibrów jest umieszczone w obrotowej wieży osadzonej na podwoziu gąsienicowym. Podwozie jest zbudowane z wykorzystaniem podzespołów czołgów T-72 i T-80. W niszy wieży są przewożone granaty artyleryjskie i ładunki miotające. Możliwe jest także podawanie amunicji z zewnątrz wozu. Szybkostrzelność praktyczna dochodzi do 8 strzałów na minutę. Rosja posiadała około 760 sztuk tych haubico-armat w służbie w różnych wersjach 2S-19M1 i 2S-19M2. Miejsce 8. Typ 99. To samobieżna haubica 155 mm, należąca do japońskich lądowych sił samoobrony, która została opracowana jako następca haubicy typ 75. Produkowana jest od 1999 roku. Typ 99 wykorzystuje zmodyfikowane podwozie pochodzące z bojowego wozu piechoty Mitsubishi typ 89, wydłużone o dodatkowe koło jezdne. Typ 99 wykorzystuje lufę o długości 52 kalibrów w porównaniu z lufą długości 30 kalibrów w poprzedniku. Uzbrojenie dodatkowe składa się z zamontowanego na dachu wielokalibrowego karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm. Pancerz pojazdu zapewnia ochronę przed ogniem z broni strzeleckiej i odłamkami pocisków artyleryjskich. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 600 koni mechanicznych. Miejsce 7. AS-90 Braveheart. To brytyjska współczesna samobieżna armatohaubica kalibru 155 mm. Znajduje się na uzbrojeniu armii brytyjskiej od 1992 roku. Posiada lufę o długości 39 kalibrów, z którą osiąga maksymalną donośność 25 km. Istnieje także wersja z lufą o długości 52 kalibrów, pozwalająca na zwiększenie zasięgu maksymalnie do 40 km przy amunicji z gazogeneratorem, oznaczana marketingowo jako AS-52 Braveheart. Maksymalna szybkostrzelność wynosi 3 strzały w ciągu 10 sekund, 6 na minutę przez 3 minuty i 2 na minutę przez 60 minut. Załogę pojazdu tworzy 5 osób, dowódca, celowniczy, 2 ładowniczych i kierowca. Chrzest bojowy AS-90 przeszły podczas działań w ramach kontyngentu IFOR w byłej Jugosławii. Od kwietnia 2023 roku armatohaubice AS-90 biorą czynny udział w walkach na Ukrainie. Miejsce 6. M109A7 Paladin.
to amerykańska samobieżna haubica kalibru 155 mm, wprowadzona po raz pierwszy na początku lat 60. XX wieku. Była wielokrotnie modernizowana. Ostatnio w 2015 roku rodzina M109 była najpopularniejszą na zachodzie haubicą armatą. Załoga składa się z 4 osób: dowódcy, kierowcy, strzelca i osoby ładującej amunicję. Kilka europejskich sił zbrojnych ma lub obecnie wymienia starsze M109 na niemieckie Panzerhaubitze 2000 lub koreańskie K9 Thunder. M109A7 prawdopodobnie pozostanie główną haubicą samobieżną w USA do czasu wejścia do służby nowej M1299. Od 2015 roku produkowana jest wersja M109A7, w której wprowadzono nowe podwozie i wzmocnione opancerzenie. Zastosowano silnik o mocy 675 koni mechanicznych. Zmodernizowano też wyposażenie wieży. Łącznie wyprodukowano ponad 4000 haubic samobieżnych M109 w różnych wersjach. Miejsce 5. PLZ-05. PLZ-05 lub typ 05 to samobieżna haubica kalibru 155 mm, opracowana przez chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. W 2003 roku Chiny rozpoczęły opracowywanie prototypów PLZ-05 do użytku własnego, będącej ewolucją eksportowej haubicy samobieżnej PLZ-45. Ta haubica została oficjalnie zaprezentowana w lipcu 2007 roku, a po raz pierwszy weszła do służby w 2008 roku. Przyjęcie PLZ-05 oznaczało zmianę paradygmatu Chin w doktrynie artyleryjskiej, przejście z modelu radzieckiego do modelu zachodniego. Główne uzbrojenie stanowi lufa 155 mm o długości 52 kalibrów. Ma maksymalny zasięg 40 km, natomiast system może osiągać zasięg 70 km przy użyciu amunicji wspomaganej rakietowo. Haubica jest wyposażona w pełni automatyczny system ładowania, zapewniający szybkostrzelność 8 strzałów na minutę. Według ostatnich danych chińska armia posiadała 320 sztuk tej haubicy. Miejsce 4. 2S-35 Koalicja SW. Jest to rosyjska samobieżna haubica armata kalibru 152 mm, opracowana jako wsparcie, a docelowo jako następca działa samobieżnego 2S-19 Sta-S. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w trakcie defilady z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie w 2015 roku. Pierwotnie 2S-35 był projektowany jako samobieżna haubica, wykorzystując to samo podwozie co poprzednik, ze zmodyfikowaną wieżą z osadzonym podwójnym działem 152 mm, z automatem ładowania w formie 2 wahadłowych podajników. Lufy takiego zestawu były umieszczone jedna nad drugą, a strzały następowały kolejno po sobie tak, by mogły wykorzystywać energię odrzutu jednej z luf do niwelowania odrzutu drugiej z nich. Taką koncepcję jednak zarzucono w 2010 roku. W 2020 roku zaprezentowano gotowy moduł ogniowy, osadzony na podwoziu z rodziny T-90, zamiast na docelowym z rodziny T-14 Armata. Głównym uzbrojeniem jest działo 152 mm, osadzone w nowej, spawanej wieży, wyposażonej w pełny automat ładowania pocisków. Miejsce 3. Panzerhaubitze 2000. To niemiecka samobieżna haubica armata kalibru 155 mm, opracowana przez firmy Krauss-Maffei-Wegmann, Mack System oraz Rheinmetall dla Bundeswehry. Konstrukcja została opracowana z myślą o zastąpieniu pojazdów M109A3G. Haubica została wprowadzona do służby w 1998 roku. Niemiecka armia planowała wstępnie zamówić ponad
ponad 1200 sztuk haubico-armat, ale ostatecznie producent otrzymał zamówienie na 185 dział. Jest zdolna do bardzo dużej szybkostrzelności. W trybie serii może wystrzelić 3 naboje w 9 sekund, 10 pocisków w 56 sekund i może, w zależności od nagrzania lufy, wystrzelić od 10 do 13 pocisków na minutę w sposób ciągły. Ładowanie pocisków odbywa się automatycznie. Panzerhaubitze 2000 jest na wyposażeniu armii Niemiec, Włoch, Ukrainy, Holandii, Grecji, Litwy, Węgier, Kataru i Chorwacji. W listopadzie 2019 roku działo Panzerhaubitze 2000 wystrzeliło pocisk na odległość prawie 67 km. Maszyna ta brała udział z powodzeniem w wojnie na Ukrainie. Miejsce drugie. AHS Krab. To polska współczesna armatohaubica, samobieżna kalibru 155 mm, z lufą o długości 52 kalibrów, na podwoziu gąsienicowym. Stanowi polską adaptację produkowanego na licencji brytyjskiego systemu wieżowego AS-90 Braveheart. Broń budowana była początkowo na polskim podwoziu, produkowanym przez zakłady mechaniczne Bumar-Łabędy, z którym skompletowano 8 pojazdów prototypowych. Z uwagi na problemy z podwoziem, w grudniu 2014 roku podjęto decyzję o zmianie w pojazdach podwozia na południowo-koreańskie produkcji Samsung Tekwin, teraz Hanwha Defense, stosowane w armatohaubicy K9 Thunder, którego produkcję podjęto następnie w Polsce na licencji. Od 2017 roku sukcesywnie działa te wchodzą na uzbrojenie dywizjonów artylerii wojsk lądowych. Pojazd waży 47 ton i jest obsługiwany przez 5-osobową załogę. W 2022 roku partia Krabów została przekazana Ukrainie, gdzie zadebiutowały bojowo. Miejsce pierwsze. K9 Thunder. To południowo-koreańskie działo samobieżne 155 mm, wyprodukowane przez Hanwha Defense, poprzednio Samsung Tekwin. Dla południowo-koreańskich sił zbrojnych działo powstało w celu zastąpienia haubic K-55. Pierwsza dostawa dział K9 została odebrana w 1999 roku. Obecnie cała flota K9, obsługiwana przez Siły Zbrojne Republiki Korei, przechodzi modernizację z K9A1 do K9A2. W 2022 roku armatohaubica K9 posiadała 52% udziału w światowym rynku haubic samobieżnych. Oznacza to, że jest bardzo popularnym wyborem przez wiele sił zbrojnych różnych państw, w tym przez Polskę, Estonię, Finlandię, Norwegię czy Indię. Główne uzbrojenie stanowi 155 mm armata o długości lufy 52 kalibrów i maksymalnym zasięgu ognia 40 km. Pojazd wykorzystuje silnik o mocy 1000 koni mechanicznych oraz zawieszenie hydropneumatyczne, konieczne ze względu na górzyste tereny Korei. Haubice samobieżne K9 zostały użyte bojowo w trakcie ostrzelania wyspy Yeonpeng. Odpowiedziały one ogniem na północno-koreański ostrzał.